Rok 1879. Manchester. Zamglone ulice przypominają labirynt Pary i Sadzy. Tego wieczoru dzieje się coś, co zmieni świat pracy na zawsze. 16-letnia Mary wyciąga z kieszeni wełniane ochraniacze. Zakłada je na palce tak, żeby nici nie przecierały skóry. Zza żelaznych belek zwisa nowość – lampa Edisona. Nie świeci jasno, ale wystarczająco jasno, by przesunąć granicę dnia. Po raz pierwszy w historii noc staje się robocza dzięki elektryczności. Mary nie wie, że właśnie została jedną z pierwszych pracownic z drugiej zmiany. Mary nigdy nie dowie się, że to przez tę zmianę zaczęła mieć problemy z pamięcią. Nie wie, że 40 lat później jej organizm nie wytrzyma, a w ostatniej drodze będą żegnać ją rodzice. A jej zmęczenie nikogo nie będzie obchodzić przez kolejne 1,5 wieku, aż do dziś. Światło, symbol postępu, ale też początek problemu, o którym nikt nie mówi wystarczająco głośno. Sen zaczął być luksusem. Zmęczenie stało się normą, a praca nie kończy się o zachodzie słońca i nie zaczyna się skoro świt. Zaczyna się wtedy, kiedy ktoś włączy światło i czasem nie kończy się wcale. Warszawa. Hipermarket w dzielnicy Wawer. Ola, 21 lat, kasjerka, ma dziś zmianę od 14 do 22, jutro od 6 rano. Trochę nielegalnie, ale ktoś zaprotestuje? Ty protestujesz? Pojutrze od 22 do 6. To się nazywa rotacja. Minęło prawie 150 lat. Zbudowaliśmy samochody, smartfony, wynaleźliśmy internet, walczymy z globalnym ociepleniem. Ale nikt nie powiedział Oli, jaką cenę płaci jej mózg za taką pracę. Rachunek będzie wysoki, a Ola zapłaci z odsetkami. Każdy z nas miał taki tydzień, niewinne przetasowanie w grafiku i wepchnięcie na popołudniówkę. Wieczorna kawa, żeby nie paść na twarz. 2-3 zarwane noce i jeszcze się śmiejesz, że jakoś to będzie. No i jest. Zaczynasz się zacinać, myślisz wolniej, gubisz wątek w środku zdania, ale to nie boli jak zdarte kolano czy dziurawy ząb. Po cichu podstępnie atakuje, a ty nawet nie wiesz kiedy, jak i gdzie. W tym odcinku poznasz Olę i Piotra. Ludzi, którzy nie zauważyli, że mózg właśnie przestał nadążać i poznasz fakty, o których nikt nie chce powiedzieć ci prosto w twarz. Prawdopodobnie my będziemy pierwsi. Nie będzie lekko, ale jeśli zapierdzielasz na zmianę, to może być najważniejsze 30 minut twojego życia, a jeśli nie, to może to być najważniejsze 30 minut dla kogoś, kogo kochasz i kto właśnie się sypie. Zostań do końca, posłuchaj, a jeśli poczujesz, że to o tobie, nie uciekaj z tym do poduszki, napisz, powiedz, podziel się, bo tylko tak ten materiał trafi tam, gdzie naprawdę może coś zmienić. Zaczynamy! Tylko na kanale Lubię swój mózg. Piotr ma 43 lata. Pierwsza zmiana. Tym razem wstaje o 5:10, grubo 20 minut przed budzikiem. Ciało budzi się na pamięć, ale nie on. On jeszcze śpi. Zamyka oczy w łazience, myje zęby i przez chwilę nie pamięta, czy już to robił. W kuchni zimna kawa z wczoraj. 2 łyki. Pieczenie w żołądku przypomina, że organizm nie lubi kawy przed jedzeniem, ale na jedzenie pozwoli sobie dopiero po 10. Piotr usilnie szuka kluczyków do auta. Jego frustracja zamienia się w impuls, wiązkę elektryczną myśli, która przeczesuje korą przedczołową niczym latarka w ciemnym magazynie. Ale to światło dziś niczego nie znajdzie. Wspomnienie, którego szuka, utknęło gdzieś w hipokampie i już tam zostanie zapomniane. Leży obok kilku innych mniej i bardziej ważnych rzeczy. Adresów, słów, spojrzeń, listy zakupów. Nic nie zostało utrwalone. Nie dlatego, że Piotr nie próbował zapamiętać, tylko dlatego, że jego mózg nie miał kiedy tego zrobić. Tej nocy budził się co kilka godzin, kręcił się, przewracał z boku na bok. Jego sen był poszatkowany, zbyt krótki, by wejść w głęboką fazę NREM, zbyt niestabilny, by dotrzeć do REM. A właśnie tam, w rytmie powolnych fal delta, w neurochemicznej ciszy REM, mózg segreguje wspomnienia, decyduje, co zostaje, a co znika. U Piotra wszystko się zatarło. Przeszukał całe mieszkanie, budząc przy okazji żonę i dzieci. Kluczyki w końcu się znalazły. Były na pralce. Zawsze tam są i jednocześnie nigdy ich tam nie ma. Nie wiesz, o której dziś zaśniesz? Spokojnie, 5 milionów Polaków też nie wie, bo prawie co 5. osoba w tym kraju pracuje zmianowo. Nie wie, kiedy śpi, nie wie, kiedy je
i z czasem nie wie kiedy pęknie. A liczba takich ludzi rośnie. Mimo że mamy smartfony, auta i sztuczną inteligencję, dalej nie ogarnęliśmy jednej rzeczy, że człowiek bez snu działa jak zombie. Eurostat mówi jasno, prawie 7% Polaków pracuje nocą, więcej niż w 19 krajach Unii Europejskiej. A w kodeksie pracy cisza. Zdziwiony? Ja nie. Zero ostrzeżeń. Nikt nie mówi, co ta robota robi z twoją głową. Tak jakby zmęczenie to był twój problem, a nie systemu. A przecież za tymi statystykami jest ktoś, kto już nie ogarnia. Tak jak Piotr. Wrócił po nocnej zmianie grubo po północy, kilka godzin snu i znowu do roboty. Jego mózg nawet nie miał szans wejść w głęboki sen, ale przynajmniej zdążył na autobus, nie? Twój mózg ogarnia najważniejsze rzeczy wtedy, kiedy ty śpisz, a dokładniej robi to twój hipokamp. To on decyduje, co z całego dnia ma zostać zapamiętane, a co wpada do kosza. Bez snu nie działa. Za mało snu nie do końca ogarnia, a jak nie dosypiasz latami, hipokamp ściera się jak opona, której nigdy nie wymieniasz. I nie, to nie teoria, to twarde dane. Rezonanse, liczby w milimetrach sześciennych. Przykład, naukowcy wzięli ponad 200 strażaków, wszyscy pracują zmianowo. Podzielili ich na 3 grupy. Ci, którzy jakoś jeszcze śpią, ci, którzy śpią beznadziejnie i grupa kontrolna, która śpi normalnie i nie musi ratować świata o 3 nad ranem. Wszystkim zrobiono rezonans mózgu. I co się okazało? Ci, którzy spali źle, mieli hipokamp średnio 5-6% mniejszy niż grupa kontrolna. To tak jakby ktoś im wyciął całkiem pokaźny kawałek mózgu odpowiedzialny za pamięć. Na wykresie to widać aż boli. Czerwone kropki, hipokamp ludzi ze złym snem. Niebieskie, ci, którzy jeszcze jakoś śpią. Szare, ci, którzy nie mają tego problemu. Im bardziej rozwalony sen, tym mniejszy mózg. Prosto, brutalnie, bez litości. I co najgorsze, to się nie zatrzymuje. Z każdym rokiem pracy zmianowej hipokamp jest coraz mniejszy. O konsekwencjach za chwilę, a teraz wróćmy znowu do Piotra. Piotr wchodzi do zakładu 20 minut wcześniej. Zawsze lubi te kilka chwil przed zmianą, moment ciszy zanim maszyny zagłuszą wszystko inne. Punktualnie o 6 siada przy stanowisku, zakłada rękawice, ruchy mechaniczne niemal bez udziału świadomości. Wrzód, przycisk. Wrzód, przycisk. Ciało doskonale pamięta co robić, ale jego myśli zostają pół kroku z tyłu. Przy 3. cyklu maszyna nagle się zatrzymuje z niskim, nieprzyjemnym sykiem. Piotr zerka na wyświetlacz i widzi kod błędu. Z32. Serce zaczyna bić szybciej, a w gardle pojawia się suchość. Przez krótką chwilę w głowie panuje całkowita pustka. To nie ta partia, nie ten dzień. Podchodzi brygadzista, ich spojrzenia krzyżują się na kilka długich sekund. W powietrzu zawisa ciężka cisza, jak niewypowiedziane oskarżenie. Brygadzista nie mówi nic, tylko patrzy, jakby przez moment naprawdę chciał zrozumieć, czy Piotr miał gorszy dzień, czy to już coś więcej. W jego oczach nie ma złości, jest obowiązek i odrobina litości, ale to nie on ustala procedury. Jeśli to się powtórzy, będzie musiał zareagować. Piotr spuszcza wzrok. Próbuje coś powiedzieć, ale gardło zaciska się jeszcze mocniej. Dłoń mimowolnie drży, gdy poprawia wsówkę w uchwycie. Knykcie bieleją, napięcie mięśni wzrasta, mimo że w hali jest chłodno. To nie jest zwykły stres. To układ nerwowy Piotra, który od dawna nie miał okazji się zregenerować. W neuronach kory przedczołowej odpowiedzialnych za uwagę i pamięć roboczą impulsy nerwowe krążą chaotycznie, jakby zgubiły swoje ścieżki. Przeskakują między synapsami zbyt szybko, zbyt płytko, bez właściwego rytmu. W pewnym momencie jest ich już wystarczająco dużo, by stworzyć nadmiarowy sygnał. Zbędny, nieplanowany, ale realny. Sygnał idzie w dół przez rdzeń kręgowy do złącza nerwowo-mięśniowego. Piotr to czuje. Lekki, niekontrolowany skurcz w palcu wskazującym. Prawie niewidoczny, ale dla niego wystarczająco znajomy, żeby wiedzieć, co oznacza. Traci kontrolę. Brygadzista w końcu odchodzi bez słowa. Piotr wraca do pracy, ale nie jest już tym samym człowiekiem, co parę minut temu. Czuje, że coś się zmieniło, jakby był pasażerem. W przerwie Piotr otwiera swój zeszyt, ten sam, w którym zapisuje wszystko, czego nie powinien zapomnieć. Na ostatniej stronie, chaotycznym, pospiesznym pismem widnieje notatka. Zadzwoń do lekarza, odbierz wyniki. Pilne. Piotr musi zgłosić się do lekarza po wyniki badań. Może to tylko EKG, może coś od neurologa, może wyniki biopsji i może właśnie teraz zastanawiasz się, co u licha ma to wspólnego z drugą zmianą. No to się zdziwisz, bo widzisz, w 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała pracę nocną za potencjalnie rakotwórczą.
Nie wymyślił tego jakiś dziennikarz w pogoni za sensacją, to fakt naukowy. Tylko czy ktoś kiedyś pisał Piotrowi w grafik: uwaga, dzisiaj praca rakotwórcza? No raczej nie. Dodatkowo za pracą zmianową całkiem gruby rachunek zgarnia twoje serce. Już w 1999 roku przegląd danych z European Journal wskazuje, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych rośnie o około 40% od pracy zmianowej. Podobne wyniki dostał UK Biobank z 2021 roku. Osoby robiące od 3 do 8 nocnych zmian miesięcznie miały o 35% wyższe ryzyko choroby wieńcowej. Całkiem sporą cenę płaci też mózg. Zbadano ponad 6000 pielęgniarek. Te, które przez długi czas pracowały tylko na noce, miały ponad 2 razy wyższe ryzyko demencji. Dokładnie 2,43 razy większe. To nie ojej, może trochę gorzej się czuję, to bardziej nie pamiętam, gdzie mieszkam. A teraz zadaj sobie pytanie, czy ktoś ostrzegł Piotra, że zmiana popołudniowa, nocna i ranna, jedna po drugiej, może go kosztować zdrowie, a może i życie? Nie? A czy ktoś ciebie ostrzegł? Bo mnie nikt nie ostrzegł. Nikt nie powiedział, że to rozwala pamięć, że niszczy serce, że zmienia mózg. Najgorsze, że to nie koniec problemów, jakie dostajemy wraz z drugą zmianą. Teraz na chwilę wrócimy do Oli z Wawra. Kolejny przykład życia, który powoli wymyka się spod kontroli z powodu pracy zmianowej. Ola wraca z pracy ostatnim autobusem. Jest po 22. Palce ma obolałe od ciągłego stukania w kasę. Kark sztywny, a głowa pulsuje jej w skroniach. Czuje się wyczerpana, przerzuta, jakby ktoś godzinami ściskał ją za ramiona. Stanowczo za mocno. Patrzy za okno autobusu i świat przebiega jej przed oczami, ale ona nie widzi nic. W jej mózgu właśnie teraz tysiące neuronów w korze przedczołowej starają się bezskutecznie uporządkować chaos całego dnia. Neurony desperacko próbują przesyłać informacje z wieczornej zmiany do hipokampa, by zamienić ważne wspomnienia w trwałe ślady pamięciowe. Ale za każdym razem, gdy są już naprawdę blisko, impuls gaśnie, zalany falą kortyzolu, blokując ich starania. W głębszych strukturach mózgu neuroprzekaźniki zamiast regenerować układ nerwowy walczą z nadmiarem kofeiny i ciągłym stresem, który bombardował ją przez cały dzień. Żołądek zaczyna ją ściskać, Ola próbuje przypomnieć sobie, czy coś dzisiaj jadła. Jedyne, co potrafi wydobyć z pamięci, to mglisty obraz drożdżówki przełkniętej gdzieś pomiędzy jednym klientem a drugim. Nie jest nawet pewna, czy to było dziś, czy wczoraj. W kieszeni wibruje telefon. Mama. Ola nie odbiera. Znów zapomina oddzwonić, a teraz nie ma na to siły. Nie da rady prowadzić tej rozmowy. Nie dzisiaj. W autobusie mimowolnie wraca myślami do dzieci z końcówki zmiany. Jedno płacze, drugie zrzuca coś z półki. Ich matka patrzyła na Olę z przepraszającym wyrazem twarzy, jakby wiedziała, że Ola ledwo trzyma się na nogach. Mimo to Ola uśmiechnęła się automatycznie i powiedziała: nic się nie stało. To nie tak, że nie lubi dzieci, po prostu po 10 godzinach pracy przebodźcowana światłem jarzeniówek, dźwiękiem kas i 1000 twarzy, te dzieci to już za dużo. Przez głowę przebiega jej gorzka myśl. Może jednak nie lubi dzieci. Wreszcie wchodzi do mieszkania, wita ją cisza i monotonny szum lodówki. Kładzie torbę, siada na krześle, w jej głowie zapada pustka. Ola siedzi nieruchomo, bez myśli, jakby mózg na chwilę się wyłączył, próbując złapać choć odrobinę oddechu. Ola za chwilę położy się do łóżka, ale nie zaśnie. Zamknięte oczy ani liczenie owiec niczego nie zmienią. To nie jest zwykła bezsenność. To jej mózg, który przez brak regularności i przewlekły stres nie dostał czasu, by się wyciszyć. Żeby zasnąć, tak naprawdę trzeba mieć rytm, a rytm to światło, spokój, pora dnia, nawyk. Ola nie ma żadnego z nich. Jej wewnętrzny zegar, ten, który powinien regulować sen, temperaturę ciała, hormony i nastrój, rozjechał się jak budzik, który każdej nocy dzwoni o innej godzinie. Efekt? Wystarczy jedna nieprzespana noc, by mózg zaczął podejmować decyzje z dokładnością osoby mającej 0,5 do 0,8 promila alkoholu we krwi. Jeśli ciekawi Was, co dokładnie dzieje się wtedy w głowie, odsyłamy Was do naszej serii imprezowego neurośledztwa. Ale Ola nic nie piła. Ona tylko przyszła z pracy do domu. A to dopiero początek. Masz jedną nieprzespaną noc? To spoko, może i przeżyjesz, ale nie idź, że Twój mózg Ci to odpuści. W badaniach opublikowanych w czasopiśmie Sleep z 2023 roku wykazano, że brak fazy REM, tej, w której mózg uczy się ogarniać emocje, zwiększa poziom lęku na liczniku o nawet 30% i utrudnia rozpoznawanie emocji u innych ludzi. I mówimy tutaj o jednej źle przespanej nocy. Skutki? Kończy Ci się cierpliwość, ludzie Cię wkurzają, ale najgorsze, sam siebie nie możesz znieść. Gdy druga zmiana się utrzymuje, lęk pakuje walizki, wprowadza się na stałe i mebluje się w Twojej głowie. Zasypiasz z nim, budzisz się z nim i właśnie tam
Tam powoli zmierza Ola. Jeszcze nie kuma, co się dzieje, jeszcze się łudzi, że to tylko gorszy dzień, ale już czuć, że jak nie zawróci, to poleci głową w dół. Ola? Nikt nie odpowiada. Słychać tylko monotonny szum lodówki za drzwiami i narastający odgłos przyspieszonego oddechu matki. Mama Oli stoi przed zamkniętymi drzwiami. Jej umysł rozpala się emocjonalną burzą. Pierwszy brak odpowiedzi córki jest niczym uderzenie. Sygnał alarmowy wyzwalający gwałtowną reakcję organizmu. Serce zaczyna bić szybciej. Mięśnie napinają się. W tej chwili czuje, jak przez jej ciało zaczyna przetaczać się dziwna fala gorąca. Najpierw odczuwa delikatne mrowienie w palcach i lekkie napięcie w klatce piersiowej. To adrenalina całkowicie zalewa jej mózg. Przed oczami przelatują jej obrazy najgorszych scenariuszy. Strach staje się instynktem. To układ limbiczny na czele z ciałem migdałowatym zmusza matkę do podjęcia bardziej stanowczych działań. Drzwi nadal pozostają zamknięte. Matka czuje ból, nie symboliczny, lecz całkowicie fizyczny, niczym uderzenie w klatkę piersiową. Ten ucisk odczuwalny jak realny nacisk na mostek jest reakcją ciała na ekstremalny stres. Każda myśl wywołuje kolejną falę neurochemiczną, wzmacniając poczucie winy i bezsilność. Jej ciało sparaliżowane emocjami zaczyna drżeć, ręce robią się zimne i wilgotne. To charakterystyczne dla sytuacji, w której zagrożone jest najważniejsze – jej dziecko. Cisza ciągnie się przez kolejne sekundy. Nagle jednak słychać klik klamki. Matka bierze głęboki wdech, serce bije jej szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ola szepcze. Historia Oli nie skończyła się źle, może tylko dlatego, że w odpowiednim momencie ktoś zadzwonił do drzwi, ale są takie drzwi, do których nikt nie puka. I za tymi drzwiami siedzi najbardziej podstępna choroba XXI wieku – depresja. Tutaj wchodzą naukowcy z Korei Południowej. Rok 2017. Badacze biorą na celownik jeden z największych cywilizacyjnych cichych zabójców – pracę w nocy. Analizują dane z ponad 70 000 osób i sprawdzają, co się dzieje, gdy ktoś przez miesiące, a czasem lata, zarywa nocki. Okazało się, że ryzyko depresji skacze aż o 43% i nie była to kwestia stresu, toksycznego szefa czy braku pasji. Samo rozregulowanie snu, jego pora, światło i rytm powodowały taki efekt. Ale to nie wszystko. W 2023 roku pojawiły się nowe dane. Nie byle gdzie, bo w JAMA Network Open. Tym razem dorzucili do kompletu nie tylko noce, ale też popołudniówki, zmiany rotacyjne, cały grafikowy chaos. I co? 22% ryzyka depresji więcej. Czyli nawet jeśli nie ciśniesz nocą, ale twój zegar biologiczny robi fikołki jak małpa po energetyku, to mózg zaczyna się buntować. Nie jesteś robotem, nawet jeśli grafik traktuje cię jak takiego. Więcej badań znajdziesz w opisie pod filmikiem. Wracając do przepracowania, jeśli myślisz, że to problem Zachodu, to zobacz, co dzieje się na wschodzie, tam gdzie kultura pracy osiągnęła poziom niemal religijny, czyli Japonia. Kraj technologii, porządku i karoshi. Brzmi jak anime? To nie jest bajka, to medyczna diagnoza. Śmierć z przepracowania. W japońskim urzędzie pracy możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za to, że ktoś bliski przepracował się na śmierć. W 2024 roku Ministerstwo Zdrowia Japonii zatwierdziło 883 przypadki karoshi. Nie statystyki, a ludzie, czyli 216 zawałów, 79 udanych prób samobójczych i to tylko te, które przeszły przez procedurę. W Polsce też mamy swoje karoshi, na przykład Białograd i zmarłą pielęgniarkę po 92 godzinach pracy. No i też mamy swoje ciche i inne ofiary zmiany nocnej, o których nikt nie mówi głośno. Czy jednak ktoś coś z tym robi? Politycy obiecują, debatują, zwalają winę na poprzedników, ale czy ktoś powiedział ci wprost, co się dzieje z twoim mózgiem, gdy tyrasz na zmianach jak trybik w maszynie? Nie? To ja ci powiem. Punkt po punkcie. Po miesiącu pracy zmianowej faza REM i NREM leci na łeb. Mózg gorzej utrwala wspomnienia. Przyswaja informacje jak stary pendrive. Rano się wkurzasz, po południu zapominasz, a wieczorem nie wiesz, o co ci chodziło. Trudniej się wyciszyć, myśli latają ci po głowie jak chomik na bieżni. Depresja czai się za rogiem. Poziom odporności psychicznej leci w dół. Po roku oś HPA, czyli stresowa oś życia, dostaje strzała. Zapalenia, problemy hormonalne, kortyzol świruje. Hipokamp zaczyna się kurczyć, mniej pamięci, gorsza orientacja. Więcej zgubionych kluczy i myśli. Serce na czerwonym alercie. Ciśnienie, arytmie, 40% wyższe ryzyko zawału.
Komórki nowotworowe dopiero rozkręcają imprezę. Geny związane z rakiem piersi i prostaty aktywują się bez zaproszenia. Depresja przestaje być stanem, staje się tłem, a sen już nie daje regeneracji, tylko chwilową ulgę. Po 10 latach hipokamp już nie ma czego kurczyć. Neuroplastyczność na poziomie Windowsa 95. Połączenia między emocjami a rozsądkiem zanikają. Ciało migdałowate zrywa kontakt z korą przedczołową. Emocjonalny chaos to nowa norma. Ryzyko otępienia i Alzheimera rośnie, zwłaszcza przy wieloletniej nocnej pracy. A teraz gwóźdź do trumny, czyli wysokie prawdopodobieństwo dostania nowotworu. Także to nie jest chwilowy dyskomfort, a jeśli nikt ci tego wcześniej nie powiedział, to teraz już wiesz i możesz albo to zignorować, albo możesz o tym poczytać i dowiedzieć się więcej. Możesz co zechcesz, bo przynajmniej wiesz. Człowiek nie jest stworzony do życia w chaosie, nie jesteśmy maszynami, które wystarczy naładować kawą i przestawić te rybiki. Mamy układ nerwowy, który potrzebuje rytmu, serca, które potrzebuje spokoju, mózgi, które potrzebują snu. To nie słabość, to biologia, ale przez ostatnie 150 lat wmawiano nam, że sen to luksus, że zmęczenie to norma, że tak po prostu jest, że jak nie dasz rady, to jesteś słaby. No nie. To nie ty jesteś słaby, to system, który ignoruje twoje potrzeby jest słaby, a twój mózg staje się chory. Właśnie przez ten system. Mary nie wiedziała, Piotr nie wiedział, Ola też nie wiedziała, ty już wiesz. I może właśnie to coś zmienia. Jeśli ten film cię poruszył, nie zostaw tego dla siebie. Udostępnij. Ja zrobiłem swój pierwszy krok. To mówił kanał Lubię Swój Mózg. Dzięki, że z nami jesteś. Do zobaczenia w następnym odcinku.